Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiejszy filmik powstał przy współpracy ze sklepem internetowym One Day Saving i chciałabym Wam dzisiaj pokazać nowości, które znajdziecie w tym sklepie. Oczywiście oprócz tego, że dostaniecie tam mozaikę diamentową, wszystkie gadżety do mozaiki, haft krzyżykowy, gadżety do haftu, malowanie po numerach, rzeczy do zdobienia paznokci, znajdziecie tam również rzeczy do żywicy epoksydowej, malowanie po numerach, nie wiem czy już mówiłam. W każdym razie jest tam tego mnóstwo, a od niedawna można kupić tam również rzeczy do szydełkowania i właśnie to Wam dzisiaj pokażę. Mam tutaj ze sobą 3 motki włóczki i zestaw szydełek. Szydełek tam jest mnóstwo różnych wzorów, kolorów, rodzajów. Ja Wam pokażę mój ulubiony rodzaj szydełek, którego używam praktycznie od zawsze. Są dla mnie naprawdę super, ale może po kolei. Jeżeli chodzi o włóczkę, to mam tutaj coś takiego. Jest tutaj niby nazwa i mamy tutaj podpisane, że jest to 100% taki miękki akryl, chyba tak to mogę przetłumaczyć. Jeżeli chodzi o meteczkę, no to mamy tutaj informację, że jest to 50 gram plus minus 2 gramy, że pierzemy w 40 stopniach, można prasować, a oprócz tego nie mamy tutaj już nic. Nie wiem ile tutaj jest metrów, nie wiem jakiego szydełka użyć, więc trzeba sobie to wszystko dobrać samemu. Mam 3 moteczki takiej włóczki i później pokażę Wam, co można z niej zrobić. I tutaj mam zestaw szydełek. Spróbuję to w miarę delikatnie odpakować. Wszystko znajduje się w takim pokrowcu, nasuwaczek. I zobaczcie magię. Ile tutaj jest różnych rzeczy. I zacznijmy może od tego, czyli od szydełek. Jeżeli chodzi o szydełka, te szydełka, to są moje ulubione szydełka. Bez żadnych rączek, bez niczego, sztywne, twarde, naprawdę trzeba by się postarać, żeby takie szydełko złamać. Jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żebym złamała takie szydełko, a naprawdę ja szydełkuję od 6 roku życia, więc tych lat na swoim koncie mam mnóstwo i nigdy nie złamałam takiego szydełka. One są dla mnie super, niezawodne. Ja je mam w domu, co być może już kilka razy widzieliście, tylko że w innych, tak jakby konfiguracjach, bo tutaj mamy różne rozmiary i tutaj są też te szydełka. Te szydełka również już miałam w domu, tylko tak jak mówię, inne rozmiary. I szczerze mówiąc, to te szydełka już są takie bardzo gibkie i ja złamałam jedno takie szydełko w swoim życiu. Raz mi się zdarzyło. One są mięciutkie, ale mimo wszystko ja je bardzo lubię za to, że one nie mają rączek, bo ja nie lubię szydełek z rączkami. Wszystkie te, które miałam do tej pory, były dla mnie niewygodne. Jeżeli macie jakieś wygodne szydełka z rączką, to koniecznie dajcie mi znać. Ja bym też chciała coś takiego przetestować i spróbować właśnie może się przekonać do tych szydełek z rączkami. Jak na razie używam tych bez rączek. Te są niezawodne. Te cieniutkie udało mi się złamać, ale jak już weźmiecie sobie takiego grubasa, no to nie wiem, co byście musieli zrobić, żeby to złamać, bo to jest naprawdę solidne. To tylko te cieniutkie są takie giętkie. I tutaj mamy również zestaw różnych przydasi do szydełkowania i to również Wam tutaj pokażę. Część z tych rzeczy widzę pierwszy raz na oczy, więc nie mam pojęcia, do czego to służy. Tu jest coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie miałam i nie wiem, do czego to służy. Tu widzę jakąś linijkę. Po tym wnioskuję, że tu można sprawdzić rozmiar drutów, ale nie jestem pewna. Tak mi się wydaje. Ja nigdy nie miałam czegoś takiego. Tutaj mamy takiego spinacza i to jest super. Naprawdę, by mi się to na pewno wielokrotnie przydało, gdybym to miała.
teraz już mam. To jest super. Też tego nigdy nie miałam. Takie spinacze, można sobie nimi podpiąć gotową robótkę, czy na przykład sweter. Tutaj mamy szpilki w takim pojemniczku z kulkami. Szpilki i zobaczcie, i tutaj są jeszcze igły takie do zszywania, one są chyba metalowe. Tak, igły i szpilki w różnych rozmiarach, więc super. Ja miałam raz taką igłę i naprawdę byłam z niej bardzo zadowolona. Sobie tutaj wszystko wrzucam. Dobra, tutaj mamy coś takiego i tutaj też są igły. Ale oprócz tego, że mamy igły, to mamy też coś takiego. Ja nie wiem, co to jest. Ja nie miałam nigdy czegoś takiego, więc nie wiem, do czego mogłabym tego użyć, ale dajcie mi znać. I tutaj też są igły plastikowe do zszywania robótek. Tutaj też jest tego całkiem sporo, jak widzicie. Różne kolory, różne rozmiary, warianty. Tutaj mam metr. W końcu będę miała metr, więc z tego się bardzo cieszę. Taką miarkę. I tutaj też jest coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Odpakowałam, ale nie wiem, co to jest. To się jakoś otwiera? Aha, no wszystko jasne. Czyli to jest taki obcinak do nitek. Ja miałam chwilę zwątpienia, nie wiedziałam totalnie, co to jest, ale już wszystko jasne. Dobra, teraz ma to sens. No i tutaj mamy woreczek z różnymi takimi drobiazgami. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj na pewno mnóstwo znaczników. Ja do tej pory używałam tego typu znaczników, więc te znam i te bardzo lubię. Tutaj mamy też takie znaczniki, większe, mniejsze. Mamy też jakieś kółeczka. Nie wiem, do czego służą te kółeczka, więc też możecie dać znać. Mamy tutaj naparstek. Tutaj jest coś, też nie wiem, co to jest. Takie coś, więc też możecie dać znać, co to jest. Tutaj mamy licznik rzędów. Ojejku, ja nigdy tego nie miałam. Oj, przepraszam. Jak się to używa? Się obraca. Obraca się i tutaj się zmieniają cyferki i można sobie liczyć rzędy i to się obraca z jednej i z drugiej strony, tylko na początku troszkę ciężko, czyli mam dwa liczniki rzędów, jeden większy, drugi mniejszy. Mam tutaj sporo różnych spinaczy, takich, więc też super. Tu mam jeszcze jeden taki stożek, też nie wiem do czego, ale wygląda to wszystko naprawdę super, więc jak widzicie mamy jeden zestaw, w którym jest wszystko to, co jest niezbędne, plus jeszcze rzeczy dodatkowe, bo tak jak mówię, szydełkuję od wielu, wielu lat, a część z tych rzeczy w ogóle pierwszy raz widzę na oczy i nigdy tego nie używałam, nigdy mi to jakoś nie było, wiecie, takie niezbędne, więc jestem ciekawa, jak będzie wyglądała praca, mając te wszystkie gadżety, mając na przykład licznik rzędów, nigdy tego nie miałam, bo ja zawsze wszystko liczyłam w głowie, albo liczyłam markerami i zaznaczałam sobie markerami zawsze rzędy, żeby nie musieć ich liczyć, a teraz będę miała licznik. Więc to wszystko wchodzi w skład tego zestawu, a teraz pokażę Wam, co możemy tym zestawem wyczarować.
taki sposób wyglądają już gotowe skarpetki. Ja Wam je pokażę również, jak wyglądają na stopach. Moim zdaniem wyszły naprawdę fenomenalnie. Ta włóczka ma naprawdę przepiękny kolor. Bardzo mi się podobają te ciemniejsze wstawki. Zużyłam jeden motek, z którego zostało mi tyle nitki, więc myślę, że dość wydajnie. I ja tutaj widzę jedyny minus. Jedynym minusem tej włóczki jest to, że jest akrylowa. Natomiast to jest minus dla mnie. Wiem, że są osoby, które lubią robić różne robótki z włóczek akrylowych i w ogóle im to nie przeszkadza. Ja osobiście dużo bardziej wolę naturalne włóczki i zazwyczaj po takowe sięgam. Natomiast w tej bardzo przekonał mnie do siebie ten wzór. Uważam, że jest naprawdę przepiękny. Skarpetki, mimo że nie zostały zrobione z włóczki skarpetkowej, są naprawdę bardzo wygodne, więc ja Wam je polecam. Oczywiście wykorzystałam do ich zrobienia wszystkie rzeczy z tego zestawu. Dajcie znać koniecznie, co o nich sądzicie. Mi się naprawdę bardzo podobają, a tymczasem się z Wami żegnam. Bardzo serdecznie Was zapraszam do sklepu One Day Saving. Przypominam Wam również, że w opisie macie kod rabatowy do tego sklepu. Także bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niebawem. Pa!